Słuchaj tego. Kultowa japońska brzytwa celowo nie pokazuje szyjki, gdzie jest punca. To jest ta brzytwa, weźmie udział w dzisiejszym odcinku. Przy okazji to jest jedna z dwóch. Drugą już Wam pokazuję. Będzie w którymś z kolejnych odcinków. Teraz powinniście rozpoznać, co to jest za brzytwa. Patrząc na szyjkę, patrząc na ogon. Kamiyo Yukio. Ta słynna postać stoi. Ten rzemieślnik, ten mistrz stoi za tymi brzytwami. Jedną z nich, tą pierwszą, co tak dzwoni, pokażę na dzisiejszym odcinku. Ta ma szlif klinowy i wygląda nietypowo, ponieważ ma lekko ściętą piętę. Na puncy widzimy znaki słynnego mistrza Kamiyo Saku, czyli stoi za tym słynna postać w japońskim rzemiośle. To jest temat na kolejne golenie, a dzisiaj będzie golenie brzytwą właśnie tą. Popatrzcie, tak wykonana tutaj na szyjce. Szyjka już jest polerowana, widać na ogonie, widać ślady kucia i lekkie ściemnienie od oksydy. Tak samo oksydę widać na czole. Przepiękna brzytwa. Ja ją ostrzyłem. Ona tak dzwoni, bo jest niesamowicie twarda. Ona jest, po prostu nie zostawał metal na kamieniu, kiedy doprowadzałem ją do tego stanu, żeby goliła. Ona była ostra, ale ostra była od czoła do 2/3 długości krawędzi tnącej. Tutaj na puncy, spójrzcie, Kamiyo Saku, czyli pan Kamiyo odpowiada za wykuł tą brzytwę. I tutaj też są kanji. Niestety tych nie udało mi się odczytać. Tak wygląda przepiękna brzytwa z bardzo, bardzo twardej stali. Okładki są z celuloidu. Tą brzytwą się ogolę. A mydło jest z taką postacią, zasadniczo. Postać z polskiego filmu, pewnie wszystkim nam, Polakom, znana. A Milas przysłał mydło, przysłał te dwie brzytwy. Jeszcze jedno golenie będzie z mydłem. To jest próbka Eufros Dama de Noche. To będzie golenie z tą brzytwą, którą Wam pokazałem, z pomarańczowymi okładkami. A dzisiaj golenie z tą brzytwą, z głębokim szlifem. Przed goleniem olejek. Kilka kropli nie zaszkodzi. Mydło, które użyję dzisiaj do golenia, to jest mydło zrobione przez mokasyna. I jest to mydło całkowicie na bazie roślinnej, bez żadnych zwierzęcych tłuszczy, ani innych dodatków. Wiem, że to jest pierwsza grafika, która była na tym mydle, a druga grafika jest nieco inna. Michał Milas udostępnił mi mydło z taką właśnie grafiką. Pędzelek Simpson Commodore. Zasadniczo. A twarz, cytując klasyka, podobna zupełnie do nikogo. Zakręcimy trochę tą sympatyczną postacią, a mydło ma taką konsystencję, taki kolor. I to jest, proszę Państwa, kolońskość. To jest kolonia. Tutaj nie ma miękkiej gry. To jest mydło dla prawdziwych facetów, jeśli chodzi o zapach. A właściwości to się zaraz okaże, co my tutaj mamy. Przełożę słuszną ilość tego specyfiku. Super, co? Do tygla mam dedykowaną wodę
do tego mydła, bo już zdążyłem się zapoznać z tym zapachem i myślę, że bardzo pasuje woda, którą zobaczycie na końcu odcinka, jeśli zechcecie mnie obejrzeć trochę dłużej. Ja z ciekawością i z niecierpliwością czekałem na golenie tą brzytwą, ponieważ te brzytwy to są brzytwy, które wykuła legenda japońskiego rzemiosła. Mistrz, który uczył członków rodziny Iwasaki, jak się robi kamisori, jak się robi brzytwy. Kochani, jest kolońsko. Najbardziej właśnie pasuje mi ta woda, która jest za moimi plecami, którą użyję, woda kolońska, jakby nie było. Żeby nie było. Zasadniczo. Proszę. Mamy taką konsystencja. To się wszystko tworzy bardzo ładnie. Bardzo fajnie daje się zrobić tą pianę. Mydło takie jasno-beżowe, a piana powstaje z tego biała. Mydło na roślinnej bazie. Zarost już się zmiękcza. Zobaczymy, co się wydarzy. Co mnie spotka, jeśli chodzi o zmiękczenie. Mokasyn robił mydła z różnymi bazami. Robił także mydła pod brzytwy, gdzie poślizg grał pierwsze skrzypce. Tutaj na pewno czuć tutaj mocno bergamotę. Bergamotę, cytryna, cytrusy. Mocno może troszkę też czuć jakieś kwiatki. Trochę wyczuwa się tymianek, taki ziołowy. Ziołowy akcent, a patrzcie, piana powstaje tak. O ile się nie mylę, mydło powstało już dosyć dawno, więc zdążyło sobie dojrzeć do swoich parametrów. Piana pianą. Trochę przypomina mi ten zapach też Alvarez Gomez, tą wodę kolońską, taką najbardziej klasyczną. Aqua de Colonia Concentrata. Podobny zapach jest. Taka kolońskość, uniwersalna kolońskość. To spotykamy w wielu wodach. Ogólnie jak na te upały jest na te przyjemne 38 stopni Celsjusza, to zapach jest fajny. Niestety zapowiadają teraz ochłodzenie do 27 stopni. Co to się tu porobiło? Proszę Państwa, można by włożyć do piekarnika i będzie beza. Ja myślę, że chyba warto dodać trochę więcej wody. O matko, jakie to śliskie to mydło. Panie kierowniku, kierownikiem dzisiejszego odcinka jest Milas. I odcinka z kolejną brzytwą od pana Camillo również będzie Milas. Tymczasem przechodzimy na twarz. Bardzo wyraźnie czuć cytrusy w tym mydle. Bardzo ten zapach jest wyraźny. Ja tutaj użyłem taką solidną łyżeczkę, taką dużą łyżeczkę, nie żałując sobie, pana kierownika, i taki jest efekt. Patrzcie, co się dzieje. Trzeba trochę popędzlować. Jakie by to nie było mydło, żeby ten zarost dobrze zmiękł. Patrzcie, co się dzieje. Nie czuję, żeby tu
Nie czuję, żeby to był mentol, bo ja mentolu raczej nie trawię. Jeśli jest, to raczej jest niewielka ilość. Na pewno jest to bardzo dobre orzeźwienie w stylu też polskich wód kolońskich. Może tą przemysławkę też się trochę tutaj czuję. Troszkę owocowo, troszkę landrynkowo, troszkę tak cytrusowo. Fajny zapach. W każdym razie jest mega świeży. Sięgam po brzytwę. Kamiyo Yukio. Kamiyo Saku. To jak na mój gust, to jest szlif, kochani, jedna druga. Z tego co widać. Brzytwa jest prościuteńka jak laser. Takie są japońskie brzytwy. Trudno znaleźć japońską brzytwę, zachodnią czy kamisori, która jest krzywa. A ten dźwięk, jeszcze raz. Słyszycie to? Patrzcie. Mega twarda stal. Dlatego jest taka sprężysta i tutaj, patrzcie, przy takim szlifie jest tylko jeden stabilizator. Tu. Tylko jeden. I ten blank jest dzięki tej stali bardzo sztywny. Trochę z wrażenia trzęsą mi się ręce. Kochani, nie wiem ile ona ma lat. Ona może ma 80 lat. I jak nie więcej. Golimy się. Jak powiedziałem, ostrzyłem ją, a na kamieniu nie zostawał w ogóle ślad startego metalu w postaci czarnej zawiesiny. I tak sobie dzwoni na zaroście brzytwa. A że jest to brzytwa ze szlif długi, taki zobaczcie jaki długi blank. Blisko 7 cm. Mogłem zmierzyć, chociaż czy to ważne. Długi blank, po prostu widać to. Z tego co czuję, to czuję, że blank jest dosyć sztywny. Podobnie jak w brzytwach Thierry Sal. Tutaj stal musi być naprawdę dobra. Mydło zmiękcza zarost w dobrym stopniu. Jak na razie z tego co czuję. Twardy zarost, 3-dniowy. Poddaje się. Mydło śliskie. Po zwilżeniu, po zgarnięciu. Nawilżenie zostaje. Ta tłustość jest jakby w mniejszym stopniu wyczuwalna. Czuję, że muszę to mydło jeszcze bardziej, tą pianę jeszcze bardziej rozwodnić, bo jest, jak na mój gust, jest trochę za gęsta. Dużo nabrałem mydła, więc piana powstała gęsta.
Jakoś ostatnio ten zarost mam mega twardy. Nie wiem co się dzieje, mało wody piję i może przez to. Patrzcie, jaka ilość piany powstała. Z tej ilości mydła muszę dodać wody, żeby piana stała się jeszcze bardziej mokra. Co to jest? Część muszę wyrzucić do umywalki, bo powstało tego mega dużo. Tej piany, jeszcze trochę wody. Wbiję w węzeł. Takie mydło. Lekko szczypię twarz. Miałem przyjemność prezentować Wam brzytwy od tego rzemieślnika. Dwie. Tam oksydy było więcej, były bardziej takie czarne. Dwie, teraz dwie. Jedna z nich właśnie goli moją twarz. I przejście pod włos. Spłuczę w miarę tej gęstej piany. Gęsta piana na krawędzi tnącej stwarza też pewien opór. Spukało się fajnie. Kamiyo, Yukio i Milas mydło. Od mokasyna. Ta brzytwa dzwoni jeszcze bardziej niż brzytwa z poprzedniego golenia Filarmonika. Piotr podpowiedział mi w komentarzu bądź w prywatnej wiadomości, dokładnie nie pamiętam, że doble temple to jest metoda podwójnego hartowania, ale na ciepła. Nie wiem dokładnie technicznie na czym polega, ale taką uzyskałem informację. I że te pierwsze brzytwy z 70 lat również Filarmoniki to były jedne z najlepszych brzytew właśnie hiszpańskich. Proszę Państwa. Panie kierowniku, oczko mu się odczepiło, temu misiu. Mydło zmiękcza zarost tak, że teraz drugie przejście robi robotę, więc po dłuższym pobycie piany na twarzy już jest teraz bardzo fajnie. Zarost zmiękł już bardzo ładnie. I brzytwa łatwiej usuwa go z twarzy. Widać, że pędzlowanie tym przy użyciu tego mydła powinno być troszkę dłuższe. Teraz dodałem, przepraszam Was, przeziębiony jestem. Dodałem teraz więcej wody i widzę, że ta woda zrobiła robotę. Teraz jest 100% lepszy poślizg. I brzytwa radzi sobie z zarostem o wiele lepiej. Bo piana już tak nie hamuje blanku. Kamiyo, Yukio. Ciekaw jestem, co oznaczają te kanji. Tutaj, na szyjce. Sam nie wiem, może wy wiecie.
brzytwa o lekko uśmiechniętym profilu. Pokażę Wam może jeszcze dokładniej, tylko spłuczę nadmiar piany. Ten profil jest lekko uśmiechnięty, widzicie? A zwłaszcza tak do 2/3 długości blanku, a tu już pięta zaczyna się unosić. Grzbiet również jest lekko uśmiechnięty, mówiąc w cudzysłowie, a czoło proste z lekkim zaokrągleniem. A w tej brzytwie z klinowym szlifem już jest konstrukcja, już jest całkiem nietypowa, bo 1/3 krawędzi tnącej jest uniesiona do góry i jest nieostrzona z tego, co widziałem, co dało się zauważyć, ale to zobaczycie na kolejnym odcinku z tamtą brzytwą. Cytrusy. Wyczuwam tutaj, jakbym też trochę czuł iglaki. Taki może troszkę odrobinę żywiczny zapach. Piana rzuciła mi się na oprawki, przepraszam. Trzeba to zgarnąć, bo pole widzenia musi być takie, żeby nie przesłaniało mi nic. Ostatnie przejście z włosem. Ok. No, tak na zgolonej skórze to widać, już teraz czuje się ewidentnie poślizg. Lepszy z większą ilością wody. Kiedy piana jest bardziej w większym stopniu rozwodniona. A w tygielku jest jeszcze połowę wyrzuciłem do umywalki tej piany, bo przeszkadzało mi to w rozwodnianiu. Tymczasem trzecie przejście to już jest dogolenie bardzo dobre. Szczypanie ustąpiło, już nie czuję. Przy tym drugim przejściu, przy tym pędzlowaniu poczułem, teraz już tego nie czuć. Ta chemia pomieszała się z wodą. I piana złagodniała. A jeśli chodzi o brzytwę japońskie, ja to powtarzam z uporem maniaka. Japońskie brzytwy czy kamisori to są narzędzia bardzo, bardzo dobrze wykonane, nie ustępujące, a nawet przewyższające jakością niektóre z zachodnich sprzętów. Przy trzecim przejściu, to słyszycie ją? Przy trzecim przejściu zarost już jest naprawdę maksymalnie zmiękczony. To się czuje, ścinając go, te resztki, które pozostały na twarzy. Golę się teraz legendarną, poszukiwaną, bardzo rzadką brzytwą wykonaną przez pana Kamio Yukio. Który już jest w lepszym świecie.
Tak to jest. Więc cieszmy się, póki jesteśmy tutaj. Cieszmy się z goleń tego typu, z tradycyjnego golenia. Ja jeszcze zobaczę, czy może coś trzeba poprawić, czy też nie. Tradycyjnie pod ustami. Twarz mam zwilżoną wodą, więc już nie będę nakładał piany. Zobaczymy, jak będzie z poślizgiem. Czuje się cały czas fajną kolońskość. Od tego mydła dobrze wyważony zapach. Przyjaciele, mydło dobre. I już myjemy blank, żeby było. Porządek musi być. Blank polerowany na lustro. Nie wiem, czy to przez mistrza, czy przez któregoś właściciela. W każdym razie po spłukaniu wygląda tak. Mamy tutaj od spodu pilnik, a na górze, nad szyjką nie mamy nic, gładka, pięknie wykonana. Jeszcze ostatni rzut oka na tą brzytwę. Pięknie wykonana brzytwa, która dała mi dzisiaj dobre golenie. Dzięki panu kierowniku Milasie. Wycieramy nadmiar wilgoci z twarzy. I żeby były polskie klimaty, bo to jest polskie mydło, polski Polak to zrobił. To jest woda, kochani. Brutal. Woda kolońska, nie ma żartów. To nie jest jakiś tam płynek po goleniu, że sobie tam naniesiemy na twarz i nic nie poczujemy. Tu jest dezynfekcja i tutaj jest bardzo dobry zapach zasadniczo. Możemy sobie po męsku chlapnąć, zdezynfekować twarz. I woda kolońska pachnie fajniej niż woda po goleniu. Zapach utrzymuje się dłużej i jest bardziej, jak na mój gust, dla mnie jest bardziej przyjemny niż płyn po goleniu. To tyle. Zapraszam na kolejne golenia, zapraszam do subskrypcji, do komentarzy. To tyle w temacie zasadniczo. Do zobaczenia.